Minęło prawie 3 tygodnie od wysadzenia pomidorów. Pomidorki podrosły. Zaczynają się już pojawiać nawet pączki, ale jeszcze nie kwitną. Natomiast jest już czas na podwiązanie, bo krzaki są dość wysokie i niektóre się zaczynają już wyginać. Jak podwiązujemy pomidory? Są różne sposoby podwiązywania pomidorów. Pokażę Wam tutaj mój sprawdzony sposób. Do podwiązywania wykorzystuję sznurek ogrodniczy. Taka szpula sznurka około 500 metrów powinna wystarczyć na podwiązanie około 100 krzaków pomidorów. Ważne jest, aby sznurek wyciągać ze środka, wtedy się nie plącze i rozwija się bardzo fajnie. Ja w tej chwili mam ponad 50 odmian pomidorów i nie wiem nawet dokładnie, które będą wysokie, które niskie, dlatego wszystkie krzaki podwiązuję. Każdy krzak podwiązuję oddzielnie i każdy krzak oznacza znacznikiem zawieszonym tu na sznurku, tak żeby wiedzieć, jaka to jest odmiana i w przyszłości móc o niej się coś więcej wypowiedzieć. W jaki sposób zakładam sznurek na pomidora? Stosuję wiązanie od dołu pomidora poprzez założenie tak zwanego węzła niezaciskającego się, albo inaczej mówimy tu węzła ratowniczego, w sposób następujący. Pod liściem, najczęściej tym najniżej położonym, zakładam taką pętelkę, następnie przewlekam za łodygę, koniec, ściaśniam troszkę oczko, żeby nie było za duże, ale żeby zostawić luz na rozrośnięcie się łodygi. Następnie zakręcam tu górą i zaciskam węzeł stabilny. No to jeszcze jeden krzaczek demonstrujemy. Z pętelka, tak, na wierzch. Tu zakładam, tu można oberwać te wilki pod ostatniego liścia. Następnie przewlekamy pętelkę, zaciskamy lekko, ściaśniamy ten węzeł i jeszcze raz przewlekamy, zaciągamy i tak, żeby tu był luz. Oczywiście okręcić młodego pomidora kilka razy. O, tu się trochę plącze. Kilka razy luźno, tak, pod liściami, tak, żeby ten sznurek też tutaj przytrzymywał później pomidora, jeżeli zostaną te dolne liście oberwane, żeby nie podnosił się do góry. I odcinamy odpowiednią ilość sznurka, odmierzając go do górnej części elementu, do którego przywiązujemy go. Sznurek odmierzam do wysokości linki, do której przywiązuję górną część, w ten sposób, że zostawiam jakieś 15 cm zapasu. Następnie zakładam znacznik. W znaczniku muszą być dwa otworki, żeby się nie przesuwał. Jest dodatkowy otworek tutaj. Wykonuję. Tak. I teraz przeplatam koniec sznurka przez te otwory i wtedy znacznik nie będzie się zsuwał na dół. I zawiązujemy sznureczek w ten sposób, że po prostu takim zwykłym, prostym węzłem zaciskowym
ten sposób. O. Lekko napięty, nie za mocno, nie za luźno. I znacznik na odpowiedniej wysokości tutaj sobie zawsze będzie widział. Jeżeli chodzi o ten węzeł górny, jest on później łatwy do ewentualnie rozluźnienia i gdyby trzeba było sznurek napiąć bardziej lub przewiązać w inne miejsce. I zachęcam do takiego sposobu wiązania. Część pomidorów tutaj już jest związanych, jak widzimy, na każdym znacznik, a pozostałe jeszcze do wiązania. Pora najwyższa i już pierwszy kwiatuszek pięknie cieszy. Pozdrawiam wszystkich amatorów, działkowców, a szczególnie tych, którzy są w grupie lubiących pomidory i znających smak swojego pomidora. A jeżeli są jakieś pytania, zapraszam, piszcie. Oczywiście proszę o subskrypcję i łapki w górę. Zapraszam do kolejnych moich filmów na temat uprawy pomidorów i innych.